Mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Przypominam, że poszczególne odcinki BookTube ukazują się w ramach programu Kultywator na kanale PCH24TV, a tutaj na moim kanale prywatnym można te odcinki obejrzeć osobno. Zachęcam równocześnie Państwa do oglądania programu Kultywator i do spojrzenia na kulturę z katolickiej perspektywy, którą proponuje Filip Obara, prowadzący ten program. Jeśli ktoś natomiast chciałby wesprzeć działalność tego kanału, a zachęcam też do wspierania kanału PCH24TV, to może to zrobić fundując autorowi kawkę albo poprzez zrzutkę zarówno cykliczną, jak i wpłatę jednorazową. Można też zaznaczyć przy wpłacie, że jest to wpłata na przykład na cykl, mówiąc krótko, na cykl rozmów z Josephem Pearsem itd., itd. I zapraszam do kolejnego odcinka BookTube. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Joseph Pearse, angielski konwertyta na katolicyzm, a także znany na całym świecie wykładowca i autor książek o literaturze, w tym m.in. biografii Tolkiena, Chestertona, Bellocka, Szekspira i Oscara Wilda, w swojej autobiografii Wyścig z diabłem, która dokładnie 10 lat temu po polsku ukazała się nakładem wydawnictwa SPE, opisuje swoje dziwne doświadczenie z dzieciństwa, kiedy w zasadzie przypadkowo, o ile w ogóle są przypadki, wszedł jako 10 czy 10-letni chłopiec ze swoją koleżanką do kościoła katolickiego. Pearse był wychowywany w rodzinie anglikańskiej, do której znakomicie stosowałoby się to, co młody ksiądz Józef Ratzinger pisał w latach 50. o kościele pogan, którzy zwą się jeszcze chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są poganami. Pearse tak opisywał Anglię swego dzieciństwa w autobiografii. Podaje we własnym przekładzie. Cytuję. Flannery O'Connor pisała, że amerykańskie południe prawie nie koncentruje się na Chrystusie, ale z pewnością Chrystus je nawiedza. Równie prawdziwe byłoby określenie Anglii jako nawiedzanej przez Chrystusa, chociaż w jej przypadku prawdziwsze byłoby stwierdzenie, że duch Chrystusa jest uważany za niemile widzianego gościa, widmo lub cień przeszłości, który nie odchodzi. Koniec cytatu. Anglikańskie chrześcijaństwo rodziny Pearsa było naprawdę widmowe. Sprowadzało się do antykatolicyzmu, który u dzieci wyrażał się m.in. strachem przed katolickimi mnichami i do celebracji nielicznych świąt czy tradycji takich jak Boże Narodzenie. O praktykach religijnych w zasadzie nie było mowy. Pearse rósł na poganina, którego bożkiem stanie się w młodości naród, a on sam przyjmie jako wiarę nacjonalizm i rasizm. Choć miał katolicki kościół po drugiej stronie ulicy, przy której mieszkał, jego stopa tam nie postąpiła. To, co pisze, pokazuje, do jakiej destrukcji, dechrystianizacji katolickiej niegdyś Anglii doprowadziło, jak to określił, zrodzenie kościoła anglikańskiego z lędźwi króla Henryka VIII. Skojarzenia z pustką, pustynią czy ziemią jałową same się nasuwają. Pamiętam, jak takie uczucie w latach 90. towarzyszyło mi, kiedy mijałem angielskie wioski i miasta, jadąc autokarem przez Anglię na zachodnie wybrzeże, by potem promem dotrzeć do Irlandii. Z pewną ulgą patrzyłem na wielodzietne katolickie rodziny irlandzkie na statku, a potem schodziłem na irlandzki brzeg, jakbym przybył do domu lub dalekich, acz mile widzianych krewnych. Nie zdawałem sobie sprawy, że wirus protestantyzmu już siał spustoszenie na Zielonej Wyspie. Dobrze, ale cóż takiego niezwykłego było w tej dziecinnej przygodzie małego Pearsa, gdy wreszcie postawił nogę w pobliskim kościele? Tak sam opisuje swoje doświadczenie. Podaje w przekładzie Macieja Piątka. Cytuję. Jedynym jasnym wspomnieniem, które pozostało we mnie po tamtym szczególnym wydarzeniu, jest głębokie wrażenie obecności Boga. Wcześniej bywałem w kościołach protestanckich, w tym pochodzącym z XIV wieku anglikańskim kościele Najświętszej Maryi Panny, który znajdował się w centrum miasta, ale nigdy nie doświadczyłem podobnej obecności Pana. Koniec cytatu. Pearse po latach próbuje zracjonalizować to doświadczenie, znaleźć jakieś naturalne wyjaśnienie. Nikt w końcu nie zwalnia katolika ze stosowania rozumu. Ale jak pisze dalej, cytuję,
Kilka lat później doświadczyłem czegoś podobnego na odbywającym się w katolickim kościele ślubie mojego kuzyna. Psychologicznie rzecz podsumowując, jeśli w ogóle te rzeczy mogą być w taki sposób wyjaśnione, dziwne było to, że tej osobliwej, prawdziwej obecności doświadczyłem podczas moich 2 krótkich wizyt w kościołach katolickich, natomiast żadnej podobnej obecności nie poczułem w anglikańskich kościołach, do których chodziłem, a to wszystko mimo mojej miłości do historii, która powinna sprawić, że lepiej będę się czuł w budowlach starych aniżeli nowych. Koniec cytatu. Doświadczenie Pearsa zrozumiałby André Frossard, którego książkę niegdyś prezentowałem w BookTube. Ten syn pierwszego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Francji w Najświętszym Sakramencie dosłownie spotkał Chrystusa, którego obecność czuł w katolickiej świątyni młody Pearce. Stało się to w małym kościółku w Paryżu, do którego wszedł nieco przypadkowo. Tak pisał o tym w książce Bóg i ludzkie pytania. Cytuję. Wszedłem do kaplicy jako ateista, a w kilka minut później wyszedłem z niej jako chrześcijanin i byłem świadkiem mojego własnego nawrócenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa. Koniec cytatu. Króciutki przegląd nowości wydawniczych. Wydawnictwo i drukarnia diecezjalna w Sandomierzu opublikowała w przekładzie Izabeli Parowicz książkę arcybiskupa Fultona Sheena Tajemnica kapłaństwa. Jak pisze we wstępie ksiądz dr Marek Piedziewicz, to publikacja nie tylko dla księży, ale także wspaniała książka dla każdego człowieka, który kocha Kościół i chce czerpać z jego wnętrza duchowe skarby rozdzielane przez sługi Chrystusa. Pamiętajmy, że to oni przynoszą nam Chrystusa, którego obecności w katolickim kościele doświadczyli 2 konwertyci na katolicyzm, Pearce i Frossard. WDS jest także wydawcą klasyki literatury polskiej w serii Magna Carta i najnowsza publikacja w tej serii to 2-tomowe wydanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.